Kolejny dzień w Beskidzie Niskim. Chłodny, pochmurny, trochę zamglony. Ale to właśnie w taką pogodę najlepiej widać detale, które zwykle umykają. Zatrzymaliśmy się w Grybowie, mieście, gdzie historia przeplata się z drewnem i twarzami ludzi sprzed lat. To tutaj odnaleźliśmy najwięcej prac z cyklu Cichy Memoriał Arkadiusza Andrejkowa, portretów malowanych na starych murach i stodołach. Z Grybowa ruszyliśmy dalej. Najpierw do Ptaszkowej, gdzie od XVI wieku stoi modrzewiowy kościół z gotycką rzeźbą i oryginalną chrzcielnicą, a potem Brunary i jedna z najważniejszych cerkwi łemkowskich w Polsce. Tego dnia szukaliśmy nie tylko zabytków, ale też pamięci i tego, co zostało po ludziach, którzy kiedyś tworzyli te miejsca. Zaczynamy! Kochani, opuszczamy Grybów. Ryneczek przepiękny. Fontanna niestety nie działała, która jest tak polecana w internecie, żeby ją zobaczyć. Nad miastem kulminuje tutaj ta bazylika, którą widać w tle. W zasadzie wszystko się tutaj wokół tej bazyliki kręci. Znaleźliśmy troszkę tych prac, murali i deskali. To wam wszystko pokażemy. Polecamy to miejsce. Parking taki tu jest, ten właśnie Cołaska. Bardzo mnie to zdziwiło. Tak więc rzuciliśmy 2 razy po 5 zł. Idziemy na miasto. Grybów to niewielkie miasto w Małopolsce, położone na pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza Rożnowskiego. Prawa miejskie otrzymał w 1340 roku od Kazimierza Wielkiego i przez wieki był miastem królewskim na ważnym szlaku handlowym prowadzącym na Węgry. Dziś mieszka tu około 6 000 osób. Centrum zachowało układ średniowiecznego rynku, a jego dominantą jest neogotycka bazylika z początku XX wieku, wzniesiona na miejscu wcześniejszych kościołów. Grybów ma też wielokulturowe korzenie. Przez lata mieszkali tu katolicy, Żydzi i Łemkowie. Ich obecność odcisnęła ślad w lokalnej architekturze i historii. To także jedno z najciekawszych miejsc na mapie projektu Cichy Memoriał autorstwa Arkadiusza Andrejkowa. Grybów, naszym zdaniem, może mieć największe nagromadzenie jego prac w Polsce. W związku z wyjątkowością tego projektu, zarówno w skali kraju, jak i Europy, chcemy zwrócić na niego szczególną uwagę. Podróżując po wielu krajach, nie spotkaliśmy się z niczym podobnym. Cichy Memoriał to projekt, który opowiada historię zwykłych ludzi w niezwykłej formie. I Grybów jest miejscem, w którym te historie można poczuć wyjątkowo wyraźnie. Zgodnie z aplikacją możemy odnaleźć kolejny mural. Tym razem to jest deskal namalowanym na starej szopie. Deskal przedstawia trio przyjaciół, architekta, aptekarza i burmistrza. Na stronie sagagrybów.com znajdziecie mapę w każdych poszczególnych miastach, gdzie znajdują się murały. Tam spokojnie możecie wejść. My jesteśmy dzisiaj w Grybowie i tutaj idziemy tym szlakiem. Idąc śladem cały czas apki, która nas kieruje, docieramy do następnego muralu. Zygmunt i Bolesław Studniccy. I kolejny mural. Przed kolejnym murałem, słuchajcie, tutaj jest Jan i Janina Dębowscy. Małżeństwo to zamieszkiwało ten budynek. On był doktorem weterynarii i oficerem Wojska Polskiego i został zamordowany w Katyniu. Zwykle mijamy je bez większej uwagi. Stare stodoły, drewniane nadgryzione czasem, a jednak to właśnie na nich powstała jedna z najbardziej poruszających galerii sztuki współczesnej w Polsce. Cichy Memoriał to projekt Arkadiusza Andrejkowa. Artysty, który zamiast murów miast wybrał wiejskie ściany, a zamiast współczesnych tematów stare, rodzinne fotografie. Maluje portrety dawnych mieszkańców wsi i miasteczek, z przeszłości, która często nie ma już głosu. Twarze z fotografii przenosi na deski stodół, tworząc deskale, muralowe portrety, które stapiają się z otoczeniem i przywracają pamięć o ludziach, którzy kiedyś tu żyli. Każda praca to konkretna historia, konkretna rodzina, prawdziwe wspomnienie.
bez podpisów, bez hałasu, właśnie dlatego cichy. To nie tylko sztuka. To emocjonalne archiwum małych miejscowości, rozproszone po Podkarpaciu i innych regionach Polski. Cichy Memoriał to projekt, który nie krzyczy, ale zostaje z Tobą na długo. Parking Cołaska i jedziemy dalej. Tak jak okiem sięgniecie, wszystko dookoła jest właścicielem kościół. Akurat w tych okolicach tutaj kościół sobie bardzo dobrze żyje, widzę. No i lekki kanał z wyjściem na parkingu. A dzisiaj troszeczkę opadowo. Tak się zrobiło tutaj, zobaczcie, na parkingu, gdzie stoimy, też żeśmy tego nie przewidzieli. No ale jedziemy zobaczyć dalej. Miejscówka taka dosyć spokojna, tory kolejowe, pociąg 2 razy na dobę tam jedzie. Z soboty na niedzielę było to tutaj w nocy koło 12 na chwilę młodzież przyjechała, ale tak generalnie to gitara. CPN zaraz tutaj z boku, wiatka taka. Tam jest za hamburgera czy na hot doga, co można wyskoczyć na stację benzynową. Bardzo ładnie, bo wszystko paruje, nic nie widać. No i mają co ma. Królowa Polska, Królowa Górna, Cieniawa. O, jest po lewej. No widzę. Bardzo duży. Dotarliśmy do miejscowości Ptaszkowa, mała wioska leżąca przy linii kolejowej Grybów-Nowy Sącz. Idziemy zwiedzić tutaj kościół z XVI wieku. Stoimy na parkingu naprzeciwko zaraz. Stąd również można wejść na Jaworze. Nartostrasdy tutaj są. Generalnie taka miejscowość wypoczynkowa. Ptaszkowa to wieś położona na pograniczu Beskidu Niskiego i Sądeckiego. W centrum miejscowości znajduje się jeden z najlepiej zachowanych przykładów drewnianej architektury sakralnej w regionie. Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Zbudowany w 1555 roku przez cieśle z Grybowa, w całości z drewna modrzewiowego i bez użycia gwoździ. Reprezentuje późnogotycką konstrukcję zrębową z dobudowaną w XVII wieku wieżą. W XIX i XX wieku świątynia była kilkukrotnie przebudowywana, m.in. dodano kaplice boczne i wykonano nową polichromię. Pomimo tych zmian zachowano oryginalny charakter budowli. We wnętrzu znajduje się gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z około 1420 roku, kamienna chrzcielnica z 1506 roku, barokowe ołtarze oraz rozbudowany zespół malowideł ściennych z różnych okresów. Przez ponad 450 lat kościół pełnił funkcję świątyni parafialnej. Obecnie jest używany jako kościół pomocniczy. To obiekt o dużej wartości historycznej i artystycznej, dobrze zachowany przykład lokalnego budownictwa sakralnego. Warto go odwiedzić, zwłaszcza jeśli interesuje Cię architektura drewniana i historia regionu. Kościół Ptaszkowy, bardzo ciekawy obiekt, tym bardziej, że jest stary, z 1555 roku, ale niestety pozamykane. Jedziemy dalej. Ale chałupy, zobacz. Oficjalnie biedy nie ma w Polsce, kuźwa, a na Podkarpaciu i w Małopolsce to już na pewno. Też w remoncie. Też w remoncie. Kolejna miejscowość z kolejnym cudem architektury.
wpisanym na listę dziedzictwa światowego UNESCO, cerkiew w Brunarach. Trafiliśmy też ją w remoncie, żeby zobaczyć do środka. Sama wioska prześlicznie położona, takie kotlince z jednej i z drugiej strony. Widoki dzisiaj są przepiękne, po tym deszczu jak wszystko to idzie z powrotem w atmosferę, ta woda paruje. Na pierwszy rzut oka wygląda jak wiele innych drewnianych świątyń w Beskidzie Niskim, ale cerkiew świętego Michała Archanioła w Brunarach, wzniesiona w 1797 roku, wyróżnia się czymś więcej niż wiekiem. To klasyczny przykład łemkowskiej cerkwi zachodniego typu. Zbudowana w układzie trójdzielnym, babiniec, nawa i prezbiterium tworzą liniowy plan, nad którym wznoszą się 3 kopuły. Wieża z izbicą i cebulastym hełmem to typowe rozwiązanie dla regionu, ale wykonanie, staranne i proporcjonalne, sprawia, że cerkiew zyskuje wyjątkową elegancję. Całość, oszalowana pionowymi deskami, z gątowym dachem i otoczona starymi drzewami, dobrze wkomponowuje się w krajobraz Doliny Potoku Brunarka. To miejsce nieprzypadkowo znalazło się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, zachowało oryginalną formę, a przy tym jest autentyczne, nie jako zabytek, ale jako świątynia, która przez wieki służyła mieszkańcom okolicznych wsi. We wnętrzu cerkwi od razu uwagę przyciąga ikonostas, bogato zdobiony, pełen szczegółów, w niemal kompletnej formie. Powstał pod koniec XVIII wieku i jest jednym z najlepiej zachowanych w regionie. Oprócz ikonostasu w cerkwi znajdują się 4 boczne ołtarze, polichromie ornamentalne i figuralne, ambona oraz elementy wyposażenia liturgicznego typowe dla obrządku grecko-katolickiego. Przez dziesięciolecia cerkiew była centrum życia religijnego miejscowej wspólnoty łemkowskiej. Jednak w wyniku akcji Wisła w 1947 roku większość mieszkańców została wysiedlona. Świątynia opustoszała, a później została przejęta przez Kościół rzymskokatolicki. Dziś cerkiew w Brunarach pełni funkcję kościoła katolickiego, ale nadal zachowuje łemkowski charakter. To miejsce, które przypomina o skomplikowanej historii regionu, o zanikających kulturach i o tym, że drewno potrafi przetrwać więcej niż pamięć. Zwiedzając cerkiew, warto patrzeć nie tylko na zabytki, ale i zadawać pytania o ludzi, którzy kiedyś tu śpiewali, modlili się i żyli.